Dzień dobry moi drodzy, to już drugi tydzień odkąd Hitman z nami zamieszkał. Jak widzicie, żyjemy, generalny remont mieszkania też na razie nie jest potrzebny, więc wszystko rozwija się w jak najlepszym porządku. Przez ten czas dość dobrze zdążyliśmy poznać charakter i zachowanie Hitmana, tak samo jak Hitman prawdopodobnie dość dobrze poznał nas i terytorium, na którym przyszło mu mieszkać. Właściwie zachowuje się tak, jakby mieszkał tutaj od zawsze. Hitman jest bardzo łagodnym i, jak to małżonka mówi, przytulaśnym kotem. Lubi zjeść, nie jest niejadkiem, rozwija się bardzo dobrze. Gdy braliśmy go z hodowli, ważył 3 kg, teraz waży już 3300. Śmiejemy się, że niebezpiecznie szybko wydłużają mu się łapy, czyli po prostu rośnie w oczach. Ostatni materiał, jaki Wam opublikowaliśmy, został oczywiście przedstawiony głównemu bohaterowi i obejrzał go od deski do deski. Co bardzo dziwne, bo telewizja w naszym mieszkaniu jest obecna praktycznie na co dzień i żaden program, a oglądamy też i o kotach, nie przykuł jego uwagi na dłużej jak powiedzmy tam 2 albo 3 minuty. Natomiast tutaj przeleżał 15 minut wpatrzony w ekran. Prawdopodobnie nie miał też żadnych zastrzeżeń, bo przeleżał cicho, a jest to bardzo gadatliwy kot. Tak pokrótce, jeśli chce nas zawołać, coś pokazać, czy żebyśmy się z nim pobawili, czy wita się z nami, miauczy, oczywiście na różne sposoby. Często wchodzi też z nami w interakcję, czyli jeśli coś do niego mówimy, to odpowiada, oczywiście po swojemu. Jeśli chce nas opierniczyć, czyli na przykład albo za późno wstaliście, albo za późno wróciliście z pracy, to szczeka. A jeśli jest zirytowany, bo na przykład nie pozwoliliśmy czegoś mu zrobić, warczy. Zdarzają się też takie huśtawki nastrojów, że na przykład miauczy i szczeka. Jeśli już jesteśmy przy warczeniu i szczekaniu, to kilka słów jeszcze może o tej psiej naturze Maine Coonów, o czym wspominałem Wam już w pierwszym odcinku, a Hitman zaskakuje nas właściwie codziennie. Wielu z Was na pewno słyszało, jeśli ktoś chce przygarnąć szczeniaka do domu, wszyscy gratulują, ale mówią: oj, musisz pochować pantofle, bo Ci na pewno pogryzie. Właśnie Hitman pogryzł mi pantofle. Przesypia sobie teraz na nich północy, drugie północy śpi z nami w łóżku, ale też kulturalnie, bo w nogach, nie spaceruje nam po głowie, nie budzimy się z ogonem na twarzy. W taką drzemkę popołudniową czy tam po obiadku bardzo lubi przytulić się do żony. Co mu się wcale nie dziwię, bo ja też. Natomiast nie ukrywam, że jestem trochę zazdrosny. Dla mnie chyba największym zaskoczeniem było, gdy pewnego dnia podczas zabawy Hitman wymyślił sobie, że będzie brał piłeczkę w zęby, przynosił i kładł mi centralnie na ręce. Nie rzucał pod nogi, tylko centralnie, pyszczkiem kładł na ręce. Byłem w tak ciężkim szoku, że nawet nie nagrałem Wam tego materiału. Na szczęście Hitmanowi chyba ta zabawa się spodobała i teraz od czasu do czasu bawimy się właśnie w aportowanie. Aportuje jak rasowy owczarek. Nikt go oczywiście tego wcześniej nie uczył. On sobie tak sam wymyślił. Oczywiście to nadal jest prawdopodobnie kot i ta kocia natura w nim jest, więc bawi się w aportowanie tyle i wtedy, kiedy akurat on uzna za stosowne. Dochodzi nawet do takich sytuacji, że my już chcemy kłaść się spać, a Hitman sobie wymyśli, że warto byłoby jeszcze troszeczkę poaportować
przed snem i piłeczkę przynosi nam do sypialni, kładąc na łóżku. Hitman jest jak na razie rannym ptaszkiem. Godzina 5 lub nawet parę minut przed 5 Hitman jest już na równych nogach, tak jakby się szykował do pracy na 6. My moglibyśmy jeszcze ewentualnie trochę pospać. Pierwsze dni były takie, że byliśmy o godzinie 5 razem z Hitmanem na równych nogach. To znaczy on z premedytacją robił wszystko to, co kojarzył już, że mu nie wolno. Reagował już po paru dniach na słowo nie wolno. Wcześniej gdzieś tam chciał sobie wyskoczyć na telewizor, to skakał, nawet nie zdążyliśmy zobaczyć. Później zaczął się niby szykować do skoku, ale patrzył się na nas, co my powiemy. No jeśli powiedzieliśmy, że nie wolno, to zawarczał i pobiegł sobie dalej. Na szczęście sytuacja się zmienia. Teraz Hitman oczywiście dalej wstaje o godzinie 5, natomiast zachowuje się cicho, pójdzie sobie coś zjeść, wyskoczy sobie na parapet, powyglądać przez okno, jakaś tam poranna toaleta, trochę się poliże. Gdybyśmy nie wstawali za długo, no to wtedy już zaczyna miauczeć albo szczekać. Zastanawialiśmy się, kim Hitman mógłby zostać, jak dorośnie. Na pewno wydaje mi się, że elektrykiem, bo uwielbia wszystkie kable i przewody. Oczywiście dom został przygotowany na przyjęcie kota, więc wszystkie kable zostały gdzieś pochowane, ukryte dla bezpieczeństwa jego, jak i naszego oczywiście. Natomiast gdzieś tam zawsze jakieś kawałeczki sobie jeszcze wynalazł, więc trzeba było to wszystko poprawiać, w jakichś korytkach czy w listwach przypodłogowych puścić. Być może mógłby być też ogrodnikiem, bo uwielbia grzebać w ziemi i podcinać rośliny ząbkami. Przed przyjęciem Hitmana na pewno pozbyliśmy się wszystkich roślin, które zagrażałyby jego życiu, czy ewentualnie zdrowiu. Natomiast przez pierwsze dni, widząc co się dzieje, pozbyliśmy się reszty roślin. Teraz wprowadzamy powoli pojedynczo rośliny. Widzę, że chyba zainteresowanie ogrodnictwem mu spadło, więc prawdopodobnie te przyjazne rośliny, które nie będą zagrażały jego zdrowiu, do nas wrócą. Powiedzmy jeszcze o czymś, co jest chyba najważniejsze w życiu każdej żywej istoty, to jest woda. Często słyszy się głosy: oj, mój kotek nie chce pić, mało pije. Hitman pije wodę, pije dość dużo, tu nie mamy tego problemu, natomiast Hitman pije wodę tak. Nim się napije w tym talerzyku,
wody już praktycznie nie ma. Oczywiście z podłogi się nie napije. A wyobraźcie sobie teraz, co działo się, gdy nieświadomi niczego na samym początku nalaliśmy mu pełny talerzyk wody. No, God! No, God, please, no! 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 Myślę, że nie jest to żadna fanaberia ze strony Hitmana. Prawdopodobnie wiele kotów uważa, że woda, która płynie czy tam spada ze skały, jest lepsza niż taka woda stojąca, dlatego próbuje wprowadzić ją w ruch. Drugie wytłumaczenie jest takie, że jak wiemy, koty z bliskiej odległości bardzo słabo widzą, więc on po prostu rusza tą wodą, żeby ona tam falowała, żeby widział, ile jej jest, czy w ogóle jest. Pierwsze dni posiłkowaliśmy się tym, że podstawialiśmy miseczkę Hitmanowi pod pyszczek, on się napił, dużo pije i problem chwilowo zniknął, natomiast po paru dniach zakupiliśmy mu takie oto urządzenie. Jest to fontanna dla kota, bardzo proste urządzenie. Pompka z kilkoma stopniami intensywności tego wypływu, można tam sobie regulować. Pojemnik bodajże 3 litry ze stali nierdzewnej. Ta pokrywka też jest ze stali nierdzewnej. Obudowa plastikowa. No i filtr, który tam producent zaleca, żeby wymieniać powiedzmy co miesiąc. Problemem było znaleźć oczywiście odpowiednie miejsce takie, żeby gdzieś nie wystawało z pół centymetra znowu przewodu, bo Hitman na pewno by się zainteresował. Przy wyborze dużą rolę odegrało to, że jest ona wysoka. Jeśli nawet chciałby tam sobie łapkami pogrzebać, jest to po prostu dla niego niewygodne. Hitman dość szybko zaakceptował nowe źródełko, co nas bardzo cieszy. Przy okazji wydaje mi się, że odkryliśmy też trzeci powód, dlaczego grzebie łapkami w miseczce. No jak wiemy, Maine-Coony lubią wodę i doszło parę razy nawet do takiej sytuacji, że Hitman podszedł do fontanny, pił bardzo długo i poszedł wychlapać wodę z miseczki. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? To oczywiście jednostkowe przypadki. Z dnia na dzień jest coraz lepiej. Właściwie bardzo rzadko mamy już powódź w mieszkaniu. Zadziwia nas to, jak szybko Hitman dostosowuje swoje zachowanie do, nazwijmy to, jakby naszych wyobrażeń. To oczywiście młody kot i jak każde zwierzę, zwłaszcza w tym okresie, wymaga poświęcenia mu dużo czasu, uwagi i cierpliwości, ale jeśli widać efekty i to w tak szybkim tempie, to oczywiście człowieka cieszy. My właściwie nie wyobrażamy sobie już, żeby Hitmana z nami nie było. Jak będzie wyglądał dalszy rozwój Hitmana? Czym nas jeszcze zaskoczy? Możecie oczywiście śledzić razem z nami. Dziękujemy wszystkim, którzy zasubskrybowali kanał. Prosimy o więcej. Oglądajcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, jeśli możecie. Jest to dla nas bardzo ważne. Na koniec starym zwyczajem wrzucimy Wam jeszcze kilka zdjęć. Ja się z Wami żegnam cieplutko. Do zobaczenia w następnych odcinkach.